Polacy, którzy nie mogli patrzeć na zachodnie wynaturzenia w 966 roku, sami sobie udzielili chrztu. Próbowali przekonać innych, że świat można podzielić na dwie części, jak lewa, prawa dłoń, jak dobro i zło. Obecnie na tych ziemiach polscy poganie wierzyli, że lepiej świat dzielić na cztery, jak kierunki wiatru i że zła nie ma. Nie mogąc dojść do zgody w tak fundamentalnej sprawie, państwo podzieliło się na dwie części. Jedną kościelną, a drugą pogańską, akslopiańską. Mocno podzielona na szczęście oddzielała rzeka, na środku. Ale mimo to dochodziło do konfliktów. Z pomocą przyszła nauka. Doktor Golutko, ekspert martyrologii, skonstruował silnik napędzany konfliktem. Nie rozwiązało to sporów, ale za to stworzyło nieskończoną ilość energii, która pozwoliła wystrzelić ludzi w kosmos. Zebrano więc tych najbardziej niezgodnych z całego kraju i wysłano ich w jednej rakiecie na Mars. Misja na Marsa była dwuetapowa. Kościelanie polecieli, aby odnaleźć życie i na wiarę je nawrócić. Akslopianie polecieli tam odnaleźć siebie. Medycyna naturalna? Nie sądzę. Przeciętny Polak używa natury średnio za rzadko, żeby wiedzieć, że działa. A ty? Wierzysz w te bzdury? Przeciętny Polak nigdy nie był w dżungli, a moim zdaniem powinien. Chociaż raz. Piękno starożytnych budowli przytłacza jedynie majestat natury. Naturbratur, odpłyń z naszym płynem. Naturbratur to nowa, innowacyjna formuła tradycyjna. Naturbratur, ekspensywna mikstura ekstrakcyjna. Naturbratur. Przysłowianie żyli pod gołym niebem i gwiazdami, cały czas spoglądając w nieboskłon. Jako pierwsi wybudowali gwiezdny pocisk, nazywając go Bożeł. Nie dlatego, że pragnęli więcej, tylko dlatego, że Bożeł świecił nad nimi. Pocisk zaś miał być pojazdem łączącym niebo z ziemią, dlatego wybrano na niej ten lot tylko najznamienitszych przysłowian. Niestety pocisk rozbił się przy starcie, zabierając duszę do nieba, a ciała przy ziemi pozostawiając. Po stracie najznamienitszych przysłowian pozostały tylko przysłowia, czyli cała wiedza i prawo zapisana w głosach i przekazywana drogą ustną. Braki spowodowane tragedią rakiety próbowano rekompensować świętym przysłowiem: mądry Polak po szkodzie i temu podobne. Więc żeby wszyscy zmądrzeli, zaczęli sobie nawzajem szkodzić. Niestety przyniosło to tylko szkody, a przysłowie jako takie zostało zakazane. Jaka z tego nauka? Nie do końca wiadomo. Druga próba odbyła się przy pomocy przysłowia. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ta próba okazała się być 33% sukcesem, co oczywiście odtrąbiono jako wielki sukces, ale znając historię naszych ziem, na więcej liczyć nie mogliśmy. On Chancellor Sergei Prokopiev and Alexander Gerst to the International Space Station for a Na skalistych brzegach utopii mieszkali śmieszni ludkowie. Bryzą otulone były ich domostwa, a sami smagani wiatrem tak, że ich rysy twardniały jak ziarnka krzemowe. Troskliwie otoczone opieką rosło nowe pokolenie utopian. W dostatek opływało niemały. I nowe gierki, i filmy, seriale, informacje ze światów podwodnych, w bańkach podróżujących pod dnach oceanów, ze swym ogniem, wojną, głodem i ubóstwem. Nauki i rozrywki dostarczały i czas się pięknie spędzało jak bydło do zagrody.
Gdy już nadszedł dla nich wiek dorosły, starsi utopianie okrążyli ich i nucąc pieśń oceanu zaczęli swą młodzież z klifów zrzucać do wody i topić jedno po drugim. Młodzi utopianie musieli odnaleźć swój bańkowy świat w mrocznej otchłani i niejeden postradał przy tym zmysły, nie odnalazłszy drogi. Jednak ci, którym się udało, zasiedlali bańkowe światy. Gdy płodzili dzieci, młode utopianki oddawały je oceanowi tuż po poczęciu, a dusze malutkie wędrowały prosto do nadmorskiej utopii, witane z miłością przez jej mieszkańców. Być może, gdy się potopią, odnajdą swoje rodziny. Kroniki rycerza Poronina, rycerza przeklętego. Zawsze trochę inny od innych, zbyt prosty dla ojca, zbyt krzywy ma matki, zbyt srogi dla dziadka, nijaki dla bratka, łagodny dla babki, surowy dla dziadka. Szukał zwykle środka do rozwiązania walki, znalazł go w zarodku po środku. Wybijał klin w rodzinę niesnaski, przez co zasłużył się niejako na akt niełaski. Kościelanom pokazywał istnienie, możliwość wyboru, a Akslepiańczykom mówił, że trzeba się zdecydować. Wszyscy nienawidzili Poronina, przez co byli nieco bliżej siebie. Kościelanom mówił, że chodzi o życie, a Akslepianom powtarzał, że po zabawie przyjdzie śmierć. I tak chodził sam po lesie i nie przedstawiał się nikomu, bo wiedział, że gniew go spotka srogi, więc uroczyście schodził. Środek państwa był tam, gdzie jego stopy zawsze w drodze ku przestrodze, będąc zawsze po środku, byłby skrajny dla obydwu stron. Pragnąc pokoju, podsycał śmierci plon. Miecz wyciągał tylko do dzielenia chleba, ale nawet głodnie nie brali. Wino rozlewał na boki, gdy wszyscy z pragnienia konali. Poronin zapalczywy miłości, a chłodny w gniewie. Poronin, co miecz znosił tylko w chleba krojenie, a ostrogami krzesał gwiazdy na niebie. Poronin, bydlak, cham wieczysty przy stole, cham najznamienitszy, który swą kulturą urzekał każdego psa, który nań szczekał. Pieni się z nienawiści do brudu, do naczyń, do ciała, do picia.
Zmywa wstyd i zarazki. Męski płyn, bezwzględny pielęgnator. Zawstydziłem się. Kawalery, sceniczne też. Prostytutka. Wyżej wytniemy. Przetopianie. Gildia Przetopian słynie z metaloplastyki. Tworzą płoty wspaniałe, które może i dzielą ludzi na lepszych i gorszych, ale również cieszą oko. Na pierwszy rzut oka nie widać w człowieku jakości, więc najlepiej go doglądać zza płotu, a jak zasłuży, to można go wpuścić. W ofercie handlowej pojawiło się niedawno melduje, czyli tuje odlane z metalu, które prócz fizycznej zapory przed obcymi chronią także przed ich zawistnym wzrokiem. Kroniki Akslopu. Monopolanie. Osada nowognieźniańska to nowa, lepsza metropolia. Miasto założycielskie na czerwonej ziemi. Miejsce dla każdego. Tradycyjne dwie nitki metra łączyły nowe pomysły i ciała mieszkańców. Architektura była zmaterializowaną koncepcją opartą na filarach najtańszych umysłów. Jako że ludzie byli tam różni, byli też tacy, którzy różności nie rozróżniali do braku jakości. Konserwatywna część tkanki miejskiej Nowognieźnian, nie mogąc pogodzić się z wielokulturowym nalotem, wydzieliła własne podgrodzisko, gdzie odtąd mieszkali tylko sami monopolacy. Jako że nawet ortodoksi nie chcieli się rozmnażać pod dyktando, monopolita nowognieźniański zlecił swoim mnichom, by pod osłoną nocy wykraść nasienie we śnie swoim pobratymcom, by na własny obraz i podobieństwo stworzyć klan klonów. Owe nasienie wstrzykiwali do złotych jaj, z których wykluwali się nowi monopolacy. Monokultura z początku wydawała się bezproblemowa. Wszyscy mówili w tym samym języku i wyglądali podobnie. Ale jako że byli z polskiego nasienia, stres zgromadzony w kościach wymagał ujścia. Zaczęli walczyć z sobą, mimo że mieli wszystko, czego pragnęli. Tak naprawdę pragnęli jednak wroga, swojej drugiej połówki, bez której czuli się niepotrzebni. Ich złość próbowano rozpuścić alkoholem, zalecanym jako suplement diety, lecz nawet to nie rozwiązało problemu, delikatnie tylko zmiękczając obyczaje. Monopolacy ciągle byli gniewni, ale nie potrafili się już zorganizować. Każda stworzona grupa natychmiast rozpadała się na mniejsze.
Monopolita wymyślił więc, że powie im, że wszyscy inni to wrogowie i żeby ostrzyli kły na obcego, nie na swojego. Na chwilę zapanował spokój. Okruci, wszyscy są skuci jak fiuci w Watykanie. W takim stanie nic nie stanie, kochanie, nic ci się nie stanie. Nic ci się nie stanie, kochanie. W Watykanie więcej już nie stanie, bo wszyscy są skuci, skuci jak fiuci, skuci jak fiuci w Watykanie, o kochanie, nic się nie stanie. Twoje krocze nie jest Santa, twoje krocze nie jest Santa. Tu chodzi o Kościół, wiadomo. Twoje krocze nie jest Santa. Axlop Farmaceutica. Axlop Farmaceutica. Doborowi ludzie się dobrali. Axlop Farmaceutica. W poszukiwaniu sedna smaku umysł zabiera cię na wycieczkę w nieznane i niedostępne kazamaty świadomości. Jeśli chcesz wyjść z pełna rozumu z tej ekscytującej podróży, musisz pozwolić swojemu ja wejść na szczyt, z którego nie ma drogi powrotnej. Jeśli chcesz zrozumieć istotę życia, zacznij smakować na nowo. Delektuj się tak, jakby to była twoja ostatnia wieczerza. Smakuj, smakuj, smakuj. Czy życzy pan sobie melisę? Tak, proszę. Pierwsza melisa z pianką.
się nawzajem, każdy cięcie to spotkanie, a zapraszają na nie kroicie i kroiło, prosto w miąższ, bez wahania, na żywo. Zawsze. Noże się tępią, rany się koją. Nasze zawsze dobrze kroją. Noże się tępią, rany się koją. Nasze zawsze dobrze kroją. Ślad po zwycięstwie nad krzyżakami Jagiełło spotkał się z rycerzami 1420. Prawda. Petit Chablis, dobry oręż do miasta. Jak cię z nim złapią, to muszę do krojenia ciasta. Co z ziemi, powietrza i słońca wyrasta. Nasze zawsze dobrze kroją. Wykuty w płomieniach między młotem a kowadłem. To nie jest metafora, tak było naprawdę. Prawda. Oskar Karaś. Wielki wizjoner, artysta, prorok i prześmiewca. Żył na przełomie XX i XXI wieku i należał do jednej z największych umysłowości poprzedniej ery. Aby przybliżyć Państwu tamte czasy, zaproszę Państwa do obrazu Oskara Karasia o tytule Omemy 966-2066. Cóż to są za daty? Otóż rok 2066 był to rok, w którym Karaś namalował ten obraz, a również odkrył, że rządy kraju Polska, w którym mieszkał, ukrywały od 100 lat istnienie polskich kolonii na Marsie. Natomiast 966 to data, która w poprzedniej erze znajdowała się w praktycznie każdej książce do nauki historii. Był to rok, w którym rzekomo dokonano chrztu na polskiej ziemi. Karaś zestawia te dwa wątki i poddaje chrystianizację w wątpliwość, demaskując jej halucynogenny charakter. Kto jest głównym bohaterem proroctwa? Jest nim Mikołaj Kopernikus, znajdujący się w swojej pracowni w sercu tego rozgardiaszu, otoczony duchowymi emanacjami, którym przyświeca czerwona planeta. Starożytni Grecy rozróżniali 9 mus, będących boginiami sztuki i nauki. Urania, patronka astronomii i geometrii, przedstawiana zwykle z cyrklem, kulą nieba, globusem i gwiezdną mapą.
Przemysłowianie. Pomyśl, pomysł, przemyśl, przemysł. Pomyśl, pomysł, przemyśl, przemysł. W rejonie mineralnym, tam gdzie po raz drugi wynaleziono koło, powstawały wielkie przemysłowe miasta, przyciągające swoją wielkością łatwo dostępną pracą. W dawnych czasach ziemie te były okupowane przez myśl, że na wojnie można zarobić. Pomniki przetapiali na armaty, z mostów budowali mury, z kości robili koła zębate. Piotr Petrus, wielki władca i okrutnik, zatruł się własnym jadem, gryząc siebie język w trakcie popołudniowego posiłku, a po nim nastał spokój i bezkrólewie. Żołnierze bez rozkazów do strzelania porzucili broń, zajmując się rzemiosłem. Całe pokolenia stażystów, przerzucając gołymi rękami kamienie, torując ścieżki do rozwoju przemysłowa, praca fizyczna bez wynagrodzenia, miała ich przygotować na ogólne niezadowolenie z życia i niechęci do ambicji, które mogłyby zaszkodzić świętemu dworowi. Zdesperowani mieszkańcy cieszyli się z byle czego, więc bezkrólewski dwór musiał tylko czuwać nad tym, by dostawali byle co. Robota to głupota. W dobie nadprodukcji lenistwo jest cnotą. Unikaj tego, co ma uchwyt. Uchwyt wiąże się z robotą. Pracowit minus. Lek na chorą ambicję. Olej to. Schyłek imperium przemysłowiańskiego i koniec słowa. Słowo było ogniem i słowo było na początku. Fragment z księgi Sisenego. Pośród wszystkich ludów słowiańskich nie miałeś równych przemysłowianom u kresu ich panowania. Wykazywali największy kunszt w doborze i kształtowaniu słów. Język ich precyzyjny, rzemieślniczy, miał w sobie ducha maszyn, które tworzyli. Przemysł zasilił mowę energią, energia dała im moc, moc obdarzyła ich władzą. Władzą, która korumpuje. Na szczeblach drabiny znaczeń pojawiły się pierwsze korozje i rozłamy w polityce mowy. Jej przekupność dławiła innowacje myśli erystyką i rozdrabnianiem. Zmieniała każdy spór o wartość w wartość samą w sobie. Próbowano ratować opłakaną sytuację.
organizując masowe poszukiwania wspólnego języka. Po latach zapędzeni w polowaniach, oddaliwszy się od reszty Przemysłowian, niestrudzeni poszukiwacze założyli własne plemię. Historia zapamięta ich jako wyjebanitów. Tak to pierwotny język opuścił świat wraz z rdzą mowy i władzy. Odcięci od bystrego potoku myśli, Przemysłowianie poszli w rozsypkę, gubiąc się w labiryntach krasomóstwa, rwących nurtach słowotoków i jałowych niedorzecznościach. Mieszkańcy stepowych regionów mowy trawy, po przyjęciu świętych ślubów milczenia, objęli ochroną resztki zasobów słownych, przechowując je w przemyślnych grach i zagadkach, gdyż żaden czynny opór nie wchodził w rachubę. Tysiące milczących zakonów piastowało opiekę nad rozpadającymi się strzępkami mowy, której archaizujące się formy stawały się coraz mniej rozumiałe dla nich samych. Do dziś odnotowujemy znaleziska z katakumb Skrablablan i krzyżówkowców, które co róż zaskakują nas współczesnych aktualnością swojej interpretacji. Niedługo potem słowa zniknęły ze świata, ich ulotny sens rozpuścił dawne więzy i rozproszył waśnie, zjednoczył w ciszy cały niepotrzebny jazgot. Nastała nowa era, którą umownie datujemy na 2066, kiedy to rodzić zaczęli się pierwsi z ludu posłowian. Nowe Gniezno. Pierwsza polska kolonia zbudowana w 2066 roku. Obecnie pełniąca funkcję międzygwiezdnego kosmodromu i kompleksu więzień. Kolejna powstaje Nowa Częstochowa. Jej wzmacniacze modlitw pozwalają na szybką rekonstrukcję atmosfery. Plan zalesienia realizowany jest w kompleksie Nowe Mazowsze, obecnie leżącego w sercu Lasów Państwowych. Kolejny jest Instytut Nowe Kaszuby, odpowiedzialny za projekt Wielkie Śniardwy. W dniu akwenu powstaje pierwszy znany ludzkości reaktor fuzyjny, co pozwala naszej cywilizacji osiągnąć typ pierwszy w skali Kardaszewa.
Powstała niedużo później osobliwość technologiczna, pozwala na kontakt z naszymi przodkami z konstelacji światowidza. W darze od naszych braci otrzymujemy księżyc, Mokosz. TV1. TV1. Złe wieści. Sen wieści. Orwell czuwa nad dobrem. Uważaj, Przysięgamy, że obiecamy wam gaz, ropę, Europę. uważaj, Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Działamy lokalnie, totalnie, globalnie. uważaj. Ja zawsze powtarzam, że jak nie masz komu zaufać, to zaufaj Orwellowi. To jest sprawdzona firma. Orwell czuwa nad dobrem. Nie wiem, czy to mi się śni, czy to jest naprawdę. Oferta wyborcza. Jestem lokalnym politykiem i z miejsca obiecuję, że miejsca nie oddam i że się nie poddam poddanym swoim chłopom. Chodźcie, chłopaki, zbieramy głosy jak kłosy. W granicach wielkiego pola pociągiem znów mknę. Nad głową szare niebo rozpościera się. Znów rozumiem język. Czy rozumieją mnie? W lesie rosną brzozy, białe drzewa. Poza wschodem nie ma ich. Nie. Śmieci na granicy torów. Zliczyć próbuję, nie da się. Godło z orłem na granicy rzeki. Axlop, kocham cię. Portal randkowy Słońce. Bo każdy kij ma dwa końce. A schłym czy mdłym bym był czy byłbym, gdybym prym w swym wiódłbym był. Z wydm rym w pył zbyłbym tym niczym w dymrzym. Młyn w mym złym dream. Zanim zadrżym, abym dobył i zabyłbym. Nie chcesz mieć brody? Nie lubisz się golić? Co ty pierdolisz? Przestań pierdolić. Krem do golenia bez pierdolenia. Aras. Biuro podróży Seniorita zaprasza na wakacje. Brzoskwiniowe wakacje. Tylko na plantacji brzoskwini. Dla każdego, kto lubi brzoskwinie. Seniorita.
Nie czekaj na cud, mieszkaj w chleb but. Nie chcesz mieszkać pośród bydła i baranów? Osiedla Chlewbud czekają na ciebie. Ogrodzenie z drutem kolczastym w cenie. Całodobowy monitoring w każdym mieszkaniu. Podwójny standard. Zamieszkaj w chleb, to techniki cud. Ostrzeżenie dla rodziców. Audycja od 30 roku życia. Ostrzeżenie dla rodziców. A potem drugi bohater daje tę łucznicy trzeciemu bohaterowi. Tamten dopiero dochodzi i może sobie zawalczyć. Ale ponieważ masz mało czasu, to myślisz sobie, żeby jednak nacisnąć autokombat. Autokombat naciskasz sobie, ale jesteś niezadowolony z wyników gry, więc myślisz sobie, kurwa, jednak sam to rozegram. Rozgrywasz sobie sam. Wait. Trzeba zobaczyć, czy masz jakieś czary, kurwa. Nie masz żadnych czarów, masz Magic Arrow. Co to kurwa jest Magic Arrow? 10 punktów, zabiera ci many i nic nie zrobi. Puszczasz jednego Magic Arrow, już nie masz więcej many. To może będziesz strzelać swoimi kuśnierzami. Strzelasz swoimi kuśnierzami. Tamto oko oberwało, ale za słabo. A teraz zrobi piu! No dobra,